Hejo, pogadamy sobie dzisiaj o ploppingu. Czym jest plopping, jak się go robi i właściwie po co. Zapraszam do oglądania dalej. Plopping to inaczej ręcznikowanie, ewentualnie koszulkowanie. Niektórzy mówią o nim jako o metodzie na stylizację włosów. Ja jednak uważam, że nie jest to sama w sobie metoda na stylizację, ale ewentualnie metoda, która wzmacnia i wspomaga stylizację, która była przed chwilą robiona, ponieważ plopping robi się dopiero po wgnieceniu faktycznym stylizatora we włosy. W praktyce jest to nic innego jak zawijanie włosów w ręcznik, ewentualnie w koszulkę, ale nie tak w standardowy sposób w turban, tylko w nieco inny, zmodyfikowany, taki, który wzmocni nam nasz naturalny skręt. Zdecydowałam się na temat ploppingu, ponieważ aktualnie na profilu instagramowym mojej marki Hejo by Zakręcownia trwa akcja Hejo to Plopping, zachęcająca Was do skorzystania z tej metody ploppingowania, czy to po raz pierwszy, czy na przykład po raz kolejny, kiedy już wcześniej mieliście te pierwsze próby za sobą. No i spytałam Was, co dokładnie chcecie wiedzieć o tym ploppingu, jak Wam mam ułatwić start z tą metodą i poprosiliście mnie przede wszystkim oczywiście o pokazanie ploppingu w praktyce, ale też macie kilka pytań odnośnie do tej metody. Najczęściej pojawiające się pytanie, czyli po co? Po co w ogóle robimy plopping? Co on nam takiego daje? Plopping w teorii tak naprawdę podbija nam skręt włosów na długości głównie, ale też przy okazji przy nasadzie. Jeśli mamy na przykład problem z tym, że nasze włosy kręcą się dopiero na przykład od ucha, czy jeszcze niżej, to takie trzymanie włosów w ploppingu właśnie z koszulki czy z ręcznika wspomaga ich kręcenie się nieco wyżej. Oprócz tego zawinięcie włosów w plopping po myciu daje nam po prostu czas na przykład na sprzątanie w wannie pod prysznicem, daje nam możliwość chodzenia po domu bez walających się wszędzie włosów, czy na przykład leżących na plecach, na ramionach. Nie wiem jak Wy, ale ja nie przepadam za tym etapem schnięcia włosów, ponieważ po prostu irytuję się, że coś mi leży na plecach, coś jeszcze wilgotnego i muszę bardzo uważać, żeby faktycznie tych włosów zbytnio nie dotykać, żeby się one nie puszyły po drodze, więc taki plopping ułatwia nam to, ponieważ włosy nigdzie nie dotykają, żadnych ramion, karku, wszystko leży jakby u góry i też przy okazji właśnie przepięknie się w tym ploppingu skręcają. Pojawiło się też pytanie, po jakiej stylizacji dokładnie należy użyć ploppingu. Czy musimy to koniecznie robić po wgniataniu stylizatora we włosy, czy na przykład możemy to robić też po wczesywaniu szczotką stylizatora we włosy, na przykład Denmanem, czy inną szczotką do stylizacji. I jak najbardziej plopping możemy robić po każdej formie stylizacji, czy to na przykład po fitażemie, czy to po finger coils, czy takim standardowym ugniataniu włosów. Plopping tylko jest taką wisienką na torcie i dopełnia całości stylizacji. Pojawiło się również pytanie, czy plopping puszy włosy i o ile nie używamy nieodpowiednich materiałów do tego ploppingu, na przykład ręcznika typu frotę z tymi pętelkami, takiego standardowego, którego używamy zazwyczaj do ciała, o tyle naprawdę nic takiego nie powinno się na włosach zadziać, tym bardziej właśnie plopping powinien ustrzec nasze włosy przed puszeniem się, ponieważ nie mają one kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym, nic ich nie dotyka oprócz samego ręcznika czy koszulki, siedzą w miejscu i nie mają możliwości tak naprawdę się spuszyć. Pojawiło się również pytanie, na jaki czas zostawiać taki plopping na głowie i to już jest kwestia tak naprawdę bardzo indywidualna. U mnie plopping najlepiej sprawdza się w przypadku pozostawienia go na około 10-15 minut maksymalnie. Wiem, że są też osoby, które uwielbiają trzymać plopping po kilka godzin. Niektórzy też w ploppingu śpią z takimi mokrymi włosami. Ja raczej nie polecałabym tego w przypadku skóry głowy, która jest wrażliwa, która jest problematyczna, która ma jakieś choroby typu łupież, ponieważ takie trzymanie skóry głowy w wilgotnym środowisku może tym bardziej nasilić nasze problemy, dlatego w przypadku takiej wrażliwej skóry głowy, problematycznej, lepiej trzymać go właśnie na maksymalnie kilkanaście minut, a takie już wiecie, żelazne głowy, które faktycznie nie mają z niczym problemu, mogą spróbować nawet i kilkadziesiąt minut, ewentualnie te parę godzin. No i właśnie pojawiło się też pytanie, czy plopping jest w ogóle zdrowy dla skóry głowy. No i tak jak mówiłam wcześniej, to zależy. W przypadku problematycznej skóry głowy nie będzie on zdrowy w przypadku trzymania go przez dłuższy czas, ale na kilkanaście minut, kilkadziesiąt maksymalnie naprawdę nie powinien nam zrobić żadnej krzywdy. Pojawiło się też pytanie, jak uniknąć przyklapu. Mnie też faktycznie zdarzyło się kilka razy mieć taki mocniejszy przyklep po ploppingu, ale taki protip na to pokażę Wam nieco później w tej części praktycznej.
No i ostatnie pytanie przed przejściem do praktycznej części to, czy dla fal też będzie ok? I tutaj powiem, że jak najbardziej ok i nawet powiedziałabym, że dla fal będzie jeszcze bardziej korzystny niż w przypadku loków, ponieważ te fale najczęściej mają problem z tym skrętem przy nasadzie. Właśnie tutaj często fale mają rozprostowane włosy i dopiero od pewnego momentu pojawiają się jakieś tam zawijasy, ewentualne rulony i skręty typu S. Dlatego w przypadku ploppingu właśnie on powinien jeszcze bardziej te włosy podbić do skrętu, zmusić do skrętu i ten skręt powinien pojawić się nieco wyżej. I jak już mamy teorię oraz Wasze pytania omówione, to zapraszam Was serdecznie do części praktycznej, w której pokażę Wam, jak ja robię na swoich włosach plopping. Tak jak mówiłam, trzymam go około 15 minut i robię go moim ręcznikiem Heobai Zakręcownia z wiskozy bambusowej, która genialnie odsącza wodę z włosów, plus ręczniki są po prostu przepiękne. Zresztą zobaczcie sami, zapraszam Was serdecznie do drugiej części. Część praktyczną zaczniemy od tego, że pokażę Wam moją stylizację. Na początku nakładam odrobinę odżywki bez spłukiwania na włosy, która wygładzi je i przygotuje je pod stylizator w formie żelu. Na początku wczesuję to wszystko palcami, a następnie przechodzę do dokładniejszego jeszcze rozczesania włosów szczotką, tak żeby upewnić się, że produkt został rozprowadzony po moich całych włosach. Z racji, że włosy już przestały być ociekające, a ja uwielbiam stylizację na ociekających włosach, to jeszcze je delikatnie polałam wodą i przechodzę do aplikacji żelu. Tutaj oczywiście, jeśli chodzi o stylizatory, droga wolna. Używajcie tych produktów, które są dla Was najlepsze, Wasze ulubione. Ja użyłam takiego pewnego miksu, czyli po prostu emolintowej odżywki bez spłukiwania i taniego, ale dobrego żelu do stylizacji. Ugniatam całość, a później przechodzę jeszcze do dogniecenia całości ręcznikiem z wiskozy bambusowej Heobai Zakręcownia, który zabierze mi jeszcze nadmiar wody z włosów. Dogniatam, aż włosy przestaną w końcu ociekać i zaczną się ładnie formować vlogi. Teraz przechodzimy już do samego ploppingu. Na początku układam mój ręcznik na płaską powierzchnię. To może być biurko, pralka, czy na przykład klapka od toalety. Wszystko tutaj jest dobre. I układam moje włosy w ten sposób, żeby ich za bardzo nie pognieść. Moja głowa jest prostopadle się ułożyła do ręcznika. Zawijam tył ręcznika na głowę i przytrzymuję to wszystko zębami, a boki związuję z tyłu głowy. Później podnoszę głowę i dla wygody jeszcze związuję te boki, które wisiały po bokach mojej szyi z tyłu głowy. I tak to się wszystko prezentuje w formie ploppingu. Mam nadzieję, że zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna była dla Was zrozumiała. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie do ploppingu, to oczywiście stawiajcie je śmiało w komentarzach pod filmem, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I zapraszam Was serdecznie na profil Heobai Zakręcownia na Instagramie i do wzięcia udziału w naszej akcji, ponieważ najbardziej kreatywne oraz najbardziej aktywne osoby dostaną w prezencie właśnie nasz ręcznik, więc zachęcam serdecznie. Nie dość, że jest fajna rzecz do wygrania, to jeszcze jest fajna metoda do wypróbowania. Nawet jeśli Wam się nie sprawdzi plopping, to przynajmniej będziecie tego świadomi, że faktycznie nie sprawdza Wam się już, ale zachęcam Was do wypróbowania różnego czasu trzymania ploppingu na głowie, naprawdę, czy od właśnie kilku minut, czy do godziny. Czas trzymania ma tutaj dużo do powiedzenia, ale u każdego ten idealny będzie po prostu inny. Zapraszam Was również na Instagrama oraz Facebooka Zakręcownia, na grupę Zapuszczaj Zakręcownią oraz Curry Girls Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, pięknego dnia i na razie. Pa, pa!